Jeśli ludzie ciągle cię wysysają z energii, jeśli wciąż przekraczają granice, na które nigdy się nie zgadzałaś, to czas usłyszeć to teraz. Bo kiedy nauczysz się tych 5 granic, manipulatorzy nawet nie spróbują z tobą grać. Oto prawda. Większość ludzi nie stawia granic, bo boi się kogoś stracić. Ale ironia polega na tym, że osoby, które tracisz, gdy stawiasz granice, były lojalne tylko wobec wersji ciebie, którą mogły kontrolować. Granice nie odpychają właściwych ludzi. One usuwają tych niewłaściwych. Oto 5 granic, które czynią cię niemożliwą do manipulowania. Słuchaj uważnie, bo one zmienią sposób, w jaki radzisz sobie z ludźmi. Granica pierwsza. Nie tłumaczysz się więcej niż raz. Wyjaśnienie jest oznaką szacunku. Nadmierne tłumaczenie się jest uległością. Kiedy mówisz coś raz, jesteś jasna. Kiedy mówisz drugi raz, jesteś uprzejma. Kiedy mówisz trzeci raz, jesteś kontrolowana. Manipulatorzy żyją z zamieszania. Udają, że nie rozumieją. Przekręcają twoje słowa. Ale prawda jest taka. Oni zrozumieli. Po prostu nie spodobała im się odpowiedź. Twoja granica jest prosta. Powiedz to raz. Powiedz jasno. I przestań mówić. Bo gdy ktoś wie, że będziesz się tłumaczyć bez końca, będzie naciskał, aż się złamiesz. Granica druga. Nie akceptujesz przeprosin bez zmiany. Niektórzy przepraszają nie po to, by coś naprawić, ale po to, by zresetować sytuację. Mówią przepraszam, nie dlatego, że czują winę, ale dlatego, że boją się stracić do ciebie dostęp. Tak rozpoznasz manipulację. Przeprosiny są szybkie, częste, a nic się nie zmienia. Prawdziwe przeprosiny mają dowód w działaniu. Inne zachowanie, inne wybory, inne wzorce. Reszta to tylko emocjonalne zabezpieczenie. Twoja granica jest jasna. Nie wybaczasz powtarzania. Wybaczasz poprawę. Granica trzecia. Nie reagujesz od razu. Manipulatorzy mają jedną ulubioną broń. Pośpiech. Chcą, żebyś była emocjonalna. Chcą, żebyś była pod presją. Chcą, żebyś podejmowała decyzje, które im służą. Dlatego jedna z najsilniejszych granic brzmi tak. Zatrzymujesz się przed odpowiedzią. Ta jedna pauza niszczy manipulację. Bo widzisz schemat, czujesz emocje i wybierasz reakcję zamiast ją oddawać. Powiedz to zdanie, odezwę się później. Spokojne, neutralne i natychmiast odbiera im kontrolę. Kiedy przestajesz reagować, oni przestają kontrolować. Granica czwarta. Nie nagradzasz złego zachowania większym wysiłkiem. To pułapka, która wykańcza ludzi latami. Kiedy ktoś się wycofuje, ty gonisz. Kiedy ktoś daje mniej, ty dajesz więcej. Kiedy ktoś zabiera czułość, ty starasz się bardziej. Ale prawda jest taka. Wysiłek powinien być odwzajemniany, a nie wymuszany. Manipulatorzy celowo obniżają swoje zaangażowanie. Nie dlatego, że są zmęczeni, ale żeby sprawdzić, jak bardzo jesteś gotowa się poświęcić. Twoja nowa zasada jest prosta. Gdy oni dają mniej, ty nie dajesz więcej. Dopasowujesz energię. Jeśli się cofają, ty nie biegniesz za nimi. Stoisz w miejscu. Bo za każdym razem, gdy nagradzasz brak szacunku większym wysiłkiem, uczysz ich, że to działa. Granica piąta. Nie zostajesz tam, gdzie nie jesteś doceniana. To najtrudniejsza granica i najważniejsza. Manipulatorzy żyją w przekonaniu, że nie odejdziesz, że jesteś zbyt lojalna, zbyt cierpliwa, zbyt wyrozumiała, zbyt pełna nadziei. Ale to, co czyni cię nietykalną, jest proste. Jesteś gotowa odejść, nie z gniewu, z szacunku do siebie. Odejście to nie porażka. Odejście to wybór. Wybierasz spokój zamiast chaosu, szacunek zamiast okruchów, własną wartość zamiast emocjonalnego długu. I w chwili, gdy ktoś rozumie, że nie zostajesz tam, gdzie jesteś niedoceniana, kończą się gry. Bo gdy odchodzisz, ich kontrola znika. Manipulatorzy nie boją się twojej dobroci, boją się twoich granic. Dobroć bez granic staje się słabością.
Ale dobroć z granicami to siła, to moc, to szacunek do siebie. Zapamiętaj te 5 zasad. Mów raz. Oczekuj zmiany, nie przeprosin. Reaguj wolniej. Dopasowuj wysiłek. Nie gonić. I odchodź, gdy znika szacunek. Nie stajesz się zimna. Stajesz się jasna. A jasność kończy manipulację. Jeśli to do ciebie trafiło, zostań tu na więcej. To dopiero początek.